Witajcie kochani w kolejnym już filmie. Dzisiaj przyszłam Wam pokazać kolejny proces tworzenia pięknej biżuterii, a mianowicie z żywicy epoksydowej. Pomysł przyszedł mi całkowicie znienacka. Ostatnio dostałam przepiękny prezent od znajomej. Taki piękny, mega wielki pierścionek z bursztynkiem. No wiecie, że ja takie uwielbiam i mam kilka takich. Taki sama kiedyś zrobiłam. Taki i jeszcze taki. No ja je wszystkie noszę. A ten to po prostu do dzisiaj mam. Jeszcze to jest moja taka pamiątka z 18 od mojego męża. Także noszę go bez przerwy. Jest to ogromna pamiątka. I tak sobie pomyślałam, żeby się odwdzięczyć za prezent, najlepiej podarować prezent. Więc dzisiaj tak postanowiłam zrobić przy Was wisior, ponieważ Wiesia nie lubi pierścionków, więc to będzie wisior. Do tego będzie nam potrzebna foremka silikonowa, żywica epoksydowa UV, kilka drobnych bursztynków zebranych w jantarze, no i lampa UV, podarowana również od koleżanki. Dziękuję, Aniu. No tutaj troszeczkę przybliżę obraz, żebyście widzieli. Mam propozycję takiego serduszka i wynajdziemy takie malutkie bursztynki. Dużo jest potrzebnych takich malutkich, żeby było podstawa tego serduszka, żeby to były bursztynki, a nie żywica. A wcześniej już próbowałam tylko mniejsze, takie serduszko mniejsze próbowałam, to tak wyszło. Tutaj już nawet zaczęłam, okleiłam taśmą miedzianą i lutowałam, ale to nie jest jeszcze koniec. Także dobrze, spokojnie. Poszukamy kilku. Takie, żeby były różnej wielkości i różnych kolorków. Zalewamy żywicą powolutku, dokładnie wszystkie te bursztynki i po chwili trzeba dopełnić, ponieważ to się wszystko ułoży tak dookoła. Dopełnimy później leciutko, a potem wkładamy pod lampę. Tak, ja jeszcze mam taki jakby kolorek do tej żywicy, więc po dwóch może kropelka, dwie doleję tego kolorku, żeby wyglądało jak bursztynek. Chwileczkę trzeba odstawić, żeby odleżała ta żywica, żeby nie było pęcherzyków, bo tworzą się takie malutkie pęcherzyki. Oczywiście mi te pęcherzyki nie przeszkadzają, bo wyglądają dosyć uroczo, no ale zrobimy, żeby ich nie było. No i ja tak na chwilkę zostawiam to, żeby to wszystko osiadło i później dopełnimy. O, te lżejsze często wypływają, więc je troszeczkę dociskam. Czasami dokładam kilka malutkich
żeby, no, żeby to wyglądało jakoś tak. Że jest ich, no i właśnie tutaj się tworzą takie bąbelki, to przekuwam je i jeszcze na chwileczkę odstawiam. Można delikatnie patyczkiem takim drewnianym przemieszać, a ja robię taką pensetą ostrą. I ja tam widziałam gdzieś, że dziewczyny również zapalniczką te pęcherzyki niwelują. No ja robię to po swojemu. Każdy robi po swojemu. No myślę, że wystarczy. A odnośnie tego koloru, to jest specjalny kolor do żywicy. Tutaj jest taki fluid i to ma kolor miodowy. Ja sobie wybrałam taki kolor miodowy. I wlewam dosłownie kapeczkę, żeby on się troszeczkę zastygł. Momencik. No ja myślę tak kapeczkę, kropeleczkę na czubeczku. Po jednej kropelce. No może w tych serduszkach to... Ja ustawiam lampę na 60 sekund, chyba 3-krotnie nawet. Dlatego, że żeby to było bardziej twarde, no nie wiem, ja się boję, że to będzie miękkie. Czasami mi się zdarzyło, że jeszcze ta żywica była lepka, więc ustawiam ją kilkakrotnie. A co jeszcze tak zauważyłam, że pod tą lampą ta żywica jakby wysychając się kurczy, więc wtedy właśnie dolewam ciupeczkę jeszcze tej żywicy. No i spoko, sobie teraz sprawdzimy, czy to się fajnie zastygło. Tak, zastygło się super, ale właśnie na tym etapie ja wolę zawsze ciutkę dolać, bo ta żywica się kurczy, niektóre bursztynki wypływają lekko i nie jest to takie równomierne. A do tego sobie zawsze używam pędzelek i tylko tak jakby wysmaruję sobie żywicą to po wierzchu. I znowu tak na 60 sekund. Czasami ta żywica się wyleje za foremkę, ale potem można to odłamać, te niepotrzebne kawałki, więc się nie należy przejmować. W ogóle się nie należy przejmować bzdurami. I tak doleję troszeczkę. Może to troszeczkę jeszcze. Wy tego tak z daleka nie widzicie, a ja widzę wszystkie te małe takie detale. O, i teraz myślę, że będzie już ok. Na kolejne 60 sekund. Po tym czasie trzeba sprawdzić, czy zastygło, czy jest ok. A powiem wam, że nie wiem, troszeczkę jest jeszcze ciepła, więc nie byłabym jej taka pewna. Położę ją na tym drewienku
albo nie wiem, boję się, żeby nie dotknąć. Wyszło no nie, wyszło cudownie, naprawdę. Zaraz to pokażę wam z bliska za moment. Ale jeszcze ją z tej strony ogrzeję. No ja jestem takiego zdania, żeby był jakiś super efekt. Trzeba cierpliwym być. No, jak coś tam nie pasuje, domalować, przemalować, coś tam przytegować, no i zawsze coś tam fajnego wyjdzie. Cierpliwość to naprawdę, cierpliwość pomoże. A jeszcze mam taki pierścionek, który kiedyś zrobiłam dla mojej córki. Ona chciała mieć różowe kwiatki i po jakimś tam czasie się troszeczkę wytarł. To też go zasmaruję i ponownie wsadzę go pod tą lampę, żeby był z powrotem śliczny. Moja córka jest, ona jest zafiksowana w różowym kolorze. Ja zupełnie tego nie rozumiem, no ale każdy lubi to, co chce. No i po 30-60 sekundach już się świeci. Także wygląda tak. No, mi to tak nie bardzo się podoba. No ale mówię, każdy lubi to, co chce lubić. Jej się taki podoba, to niech taki ma. Ja lubię kolory naturalne, więc ja robię zawsze takie naturalne kolory. Ja się tak naturalnie też lubię ubierać, nie lubię się ubierać kolorowo, nie wiem dlaczego. Jedynie taki kolor w mojej garderobie to jeszcze taki przyswajam trochę ostatnio taką czerwień, ale taką ciemną czerwień i bordo. Takie kolory lubię. A tak to same brązy, czernie, krem. Co zrobiłam w kolejnych krokach? W kolejnych krokach wzięłam te dwa kawałki i skleiłam je do siebie. A też na żywicę epoksydową. I teraz każdy kawałek będę owijać taśmą miedzianą. A będzie to wyglądało w ten sposób. Tu na tym złączeniu w miarę równo i schludnie. Dookoła i ładnie to wszystko wypolerować, żeby ta taśma dobrze przylegała. No, nie mam takiego dobrego światła, ale wygląda jak prawdziwy bursztynek. Zrobię to samo z tym serduszkiem i potem się włączę. A zazwyczaj wszystko to robię metodą prób i błędów, no bo tak jest najlepiej. No. Co tutaj dużo mówić. I właśnie wpadłam na genialny pomysł podczas robienia, że jak już mam otwartą tą żywicę, to zrobię jeszcze jeden i to będzie bryloczek na walentynki dla mojego pana, a filmik zazwyczaj wpuszczam w niedzielę, więc
przed walentynkami nie zobaczy tej niespodzianki. Także mam przygotowany już wisiorek dla mojej znajomej. Tutaj wisiorek taki owalny na Etsy, na sprzedaż, a ten będzie w prezencie dla mojego partnera. A tak troszeczkę dorobiłam. Kurczę. No efekt mi się podoba. Ten jest taki okrągły. Ten jest takie płaskie serduszko. To będzie właśnie wisiorek. Tutaj kwadracik jeszcze nie oklejony. Tutaj serduszko mniejsze. Muszę jeszcze skleić. Owal taki połówka. No i tutaj ten bryloczek, który będzie na walentynki dla mojego Walentego. Teraz Wam pokażę szybki proces. Zamówiłam takie gotowce. Wyglądają fajnie. Wyglądają jak mosiężne troszkę. Tutaj mam 3 takie równe. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Tutaj się nazywa to bezel, ale powiedzmy, że to są jakieś tam półprodukty do naszyjników. Mam taki klej. Gdzieś podpatrzyłam na internecie od jakiejś dziewczyny. To mi się bardzo dobrze sprawdza. Nie za dużo. Troszkę mi przysych, ale to nic. A dzisiaj jak to dogrywam, jest już czwartek, tłusty czwartek. Ja oczywiście jestem gotowa, pączki są zrobione, zawieszki również są skończone. No i na sam koniec pokażę Wam, jak się przedstawiają, ale w tym momencie jeszcze chciałabym podziękować za wielkie wsparcie, za subskrypcje, które pomagają mi rozwijać ten kanał, które mi dają kopa w tyłek. Więc dziękuję serdecznie wszystkim, którzy widzieli moje filmy, którzy polajkowali, którzy zasubskrybowali ten kanał. I w tym momencie pokażę Wam, co wyszło. Podsumowując, pączki wyszły przepyszne. Zrobiłam kilka na dzisiaj. I teraz przejdźmy do biżuterii. Z tych bezelków wyszły takie 4. Wisiorek, te serduszko, ten owal, ten kwadracik, ten breloczek na walentynki. No i na taki pomysł jeszcze na sam koniec wpadłam, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Zatopiłam w muszelkach kilka bursztynków i ocenowałam to dookoła. A pokażę Wam teraz w świetle, jak wyglądają te bursztyny. No, dla mnie wyglądają mega. Ja jestem zadowolona. Do zobaczenia, kochani, w kolejnym odcinku już niedługo.